Last Epoch, Patch 1.0 Overview. No, jestem ten, widzowie. Jestem Last Epochowy świr. 9 minut kontentu od twórców Last Epocha. Hello travelers, my name is Judd Kobler, Game Director for Last Epoch and founder of 11th Hour Games. I want to welcome all of our new community members joining us for the official launch of Last Epoch and give a huge thank you to all of you. Ej, to są takie rzeczy, które po prostu bardzo dobrze rezonują w społeczności, nie? Widzisz, że to jest, no kurwa, ziomek jak ja, jak ty, jak my wszyscy, nie? Na piwko byś się z nim poszedł normalnie, chłopie, wódeczki byś się z nim napił i normalnie nagrywa film, że zajebiście, jak youtuber, nie, stary? Zajebiście, fajnie, witamy w naszej społeczności, bardzo jest nam miło i właśnie wam przeczytam update odnośnie naszej Who gry. have been with us throughout early access. Because of your tremendous support, we're launching a game that was just a dream not too long ago, and we're extremely excited to share it with all of you. Last Epoch began as an after-hours passion project founded by a Reddit post in 2017. A group of us ARPG enthusiasts Z Kickstartera, nie? Projekt. banded together and set off on our dream to create the next great loot-based action Chłopie, RPG. jak ta gra się This was zmieniła. to be a game made by us players who were passionate about the genre and would always listen to the community that Ej, my wczoraj siedliśmy z Zajfem do Szakala, zaczęliśmy gadać o Szakalu, nie? I wymyśliliśmy 2 nowe systemy gier, jakie jesteśmy w stanie zrobić, których po prostu nie ma na rynku. Zajf wymyślił generalnie Bullet Hella, który działa na systemie, którego nie ma jeszcze. Jest taką hybrydą, której nie ma i zaczęliśmy to sobie rozpisywać, nie? I potem ja przy okazji tego, jak on to wymyślał, wymyśliłem jeszcze jeden nowy system Bullet Hella, którego też nie ma na rynku. Ja nie wiem, czy my sobie przy okazji nie zaczniemy jeszcze przy Bullet Hellu takim jednym dłubać, bo to jest o wiele mniejszy projekt, nie? Zajf mówi, że on Bullet Hella jest w stanie w 2 dni napisać. I wczoraj siedliśmy, ja szedłem spać i tak myślałem o po prostu wszystkich rzeczach, które by się mogli zaimplementować, bo to jest tak szeroki gatunek, który można w tak fajny sposób łączyć z hybrydami różnymi, że po prostu totalnie się zajarałem, nie? Naprawdę totalnie się zajarałem, widzowie. Ja muszę zacząć robić streamy po prostu z pisania gier z Zajfem, no nie? To już jest taka sytuacja, że jak my streamujemy po 8 godzin dziennie, nie wiem, w ogóle dajcie znać, czy wy byście chcieli coś takiego oglądać. To czasem zamiast usiąść do grania w grę, moglibyśmy sobie usiąść normalnie, tylko jest jest jeden problem z silnikiem. Większość Bullet Helli stoi, słuchajcie, na Unity, bo z AI ma bardzo duży problem Unreal, nie? Jak tam już by na przykład było 300-400 mobów, to już w Unrealu zaczyna to być problematyczne. Ale no bez kitu, kurwa, widzowie, musimy usiąść do tego, bo zaczęliśmy sobie po prostu rozpisywać znowu różne jakieś takie tabelki i taki system po prostu przekminiliśmy, że no nie wiem. Ja mam wrażenie, że taki Bullet Hell to jest strzał w dziesiątkę, to idzie giga szybko napisać. Tam chyba największym problemem jest po prostu zrobić grafikę, a już nawet wiemy, jaką grafikę byśmy chcieli mieć, nie? No bo zaczęliśmy to sobie rozpisywać na takie czynniki pierwsze i mówimy tak, dobra, jakie mamy style graficzne? Mamy Brotato, które jest taki trochę Isaacowe, nie? Jest w taki sposób narysowane. Mamy Vampire Survivors, które jest tak totalnie oldschoolowe, na 2D sprite'ach. Co mamy jeszcze? Mamy Deep Rock Galactic, które jest w pełni 3D, mamy Halls of Torment, które jest stylizowane na takie całkowicie oldschoolowe i znaleźliśmy na przykład jeden typ grafiki, który nie jest jeszcze wykorzystany w żadnym innym Bullet Hellu, nie? Nie, znaleźliśmy taki, którego po prostu nie ma i kurwa... Czy wymyśliliście kategorię systemu? Tak, walki, upgrade'u broni. Dokładnie to wymyśliliśmy. Wymyśliliśmy 2 takie rzeczy, których nie ma w Bullet Hellu. Jeszcze żadnym. W sensie jakby 2 całkowicie osobne gry. Jedna oparta na jeden system, którego nigdzie nie ma. Po prostu przeglądaliśmy wczoraj całego Steama i nie ma takiego Bullet Hella po prostu. A drugi wymyśliliśmy też system, którego nie ma, jeszcze nikt nie zaimplementował nigdy. Zwykły, normalny Bullet Hell, gdzie chodzisz, no nie? Przechodzisz pomiędzy poziomami i zabijasz moby. Na automatycznym strzelaniu wymyśliliśmy 2 systemy, których po prostu nie ma, które byśmy byli w stanie zrobić. plays these games as Weebowski jest, tak, już sprawdzaliśmy, jest Weebowski w Zowie 1. because that's who we are too. That was a pretty lofty goal considering we had absolutely no funding. The majority of our early founders had never worked in the games industry, and we were mostly just die-hard action RPG fans. Patrzcie, jak to jest możliwe? Nie pracowali w game devie i zrobili grę. Chopie, jak to jest możliwe? Chopie, może jednak nie trzeba pracować w game devie? Ty, a jaka wertykalność tutaj poziomu, nie? To tło uwielbiam, stare takie tła. Wanting to ensure that our hobby had a bright future.
Through Kickstarter and the support of our incredible community, we've grown from a development team of just 5 or 6 to over 90 people from across the world who've banded together through a love of collecting loot and building awesome heroes. Our unconventional studio has been able to achieve things that typically require much larger companies, and I attribute that to our team's intense collective desire to make the next great action RPG, the game that we want to play as fans for all of us. Ale fajnie to We're wygląda. incredibly excited that in just a couple days we'll be launching the 1.0 version of Last Epoch, marking the beginning of our journey with you in the world of Eterra, a world where we plan to release new powers to discover, gods to slay, loot to find, and in-game challenges to conquer for years to come. For those of you who are brand new, Last Epoch is a loot-based, top-down action RPG where you will travel through time in a desperate attempt to save the fated world of Eterra. Along your journey, you will choose to ascend into one of 15 different mastery classes, each with unique skills, passives, and playstyles, as you take on divine gods, immortal empires, and the all-devouring void. In Last Epoch, you'll find over 125 class skills, each with its own customizable and transformative skill tree. You'll find a deep loot system with over 300 unique items, each with its own build-defining power. Ej, ile Diablo 4 wydało unikalnych przedmiotów, pamiętacie? Oni tu mówią, że mają 300 unikalnych przedmiotów już. Ile było unikatów w Diablo 4? 6, nie? Nie no, 6 na klasy było, widzowie. Było ich z 15-20, nie? You won't find anywhere else. Powerful idols that fit strategically into your inventory, and our renowned legendary system, which can take even the most unassuming uniques and turn them into the most powerful items in the game. You'll need all of that power at your disposal when you enter our expansive endgame that includes ancient dungeons, an endless ranked arena of champions, and shattered timelines in the monolith of fate. If you're new to the world of Last Epoch, you've picked the perfect time to jump in. We've made sure that Last Epoch is a game that you can dive into without any prior information. But if you're looking for help, there are a ton of great starter guides made by our awesome community of content creators who have put in a lot of effort into providing entertaining and informative content for Last Epoch fans. There's also an in-game guide that provides you all the information you need to go from a beginner to having an advanced understanding of the game. Now let's talk about what's new in Last Epoch. The full release of Last Epoch brings about the final remaining 2 masteries, the Falconer and the Warlock. O, ja Urloka jeszcze nie widziałem, a to do mojej The klasy. Falconer emerges as the 3rd mastery for the Rogue, showcasing an impressive command of tactical traps and deadly falconry. With her fierce avian Trapy to nie companion, she dla mnie. weaves through the battlefield with quick wits and Śmieszne, nie? Śmieszne słowa wypowiedziane przez typa, co zrobił Ubery Blade Trapem. unscrupulous tactics, forging an unbreakable bond with her Falcon ally through the falconry skill. Initiating Falcon strikes and deploying skills like dive bomb and aerial assault, the Falconer brings tactical chaos to the battlefield, leaving her enemies unsure of what they should fear next, the Talon or the Blade. Along with the new class comes some exciting new unique items that empower new playstyles if you're lucky enough to find them. Today, I want to show off Falcon Fists. This rare unique lets you dive all in on empowering your Falcon's attacks while turning your melee hits into an explosive Falcon punch. Słaby. Wiadomo, że to pokazowy build, nie? To nie pokażą, jak one-shotuje wszystko. Stepping out of the darkness is the long-awaited Warlock, a new class mastery for the Acolyte set on tearing into the essence of her foes, twisting and corrupting their spirits. The Warlock wields an arsenal of new curses, each uniquely designed to dim the mind, break the body, and inflict pain. O kurwa, Rain down kiercy. chaos bolts, feast on the souls of your enemies, and break open the ground, unleashing destructive necrotic energy and Nie, mój unyielding build lepszy, undead widzowie. husks. 20 mobów Warlock is lepsze. complete without an arsenal of unique items to curse and corrupt their foes. One such treasure is quite literally Ale the bić spine of your fajny. enemies, Pa! turning your chthonic fissure into a set of rapidly striking flame whips. The Warlock and Falconer aren't the only travelers who will be wielding new skills in Eterra. The Primalist is adding 2 new powerful skills to his arsenal: Gathering Storm, which calls down bolts of lightnings upon the enemies around you, and a redesigned Tempest Strike, which wields the power of wind, frost, and thunder, with all 3 Nie, druid elements coming wygląda to bear giga at the nudno. tip of your Jest weapon. za wolny. The Paladin is receiving a powerful new skill tree to complete his divine arsenal. Paladynie fajnie wygląda ten jakiś Void Knight. In addition coś to takiego. erupting holy judgment and protecting allies with auras and sigils, the Paladin will harness the power of healing hands, a skill capable of keeping allies alive as well as burning the evil out from the enemies of Eterra, especially the undead and void abominations. We continue to improve, update, and strengthen every mastery in Eterra.
countless skills have been rebalanced and modified. Our current page count for balance and updates is clocking in at 32 pages. Ej, wy widzicie różnicę tempa tej gry pokazowego i różnicę tempa Diablo 4? You can find all of the details To są on our rzeczy, gdzie nie musisz zagrać w grę, żeby to już po prostu insta zauważyć. I dlatego ja taką bekę z Diablo 4 od samego początku, już od pierwszych tam pokazów w 2018, 19 kręciłem. forums. I'm excited to share with you the immense amount of visual and gameplay feel improvements coming with the full release of Last Epoch. For 1.0, we have overhauled and updated all of our character rigs and every single character animation in the game. This means that characters move more dynamically, their attack animations feel more impactful, and individual character identities and movements are able to shine through. You will also notice interface enhancements everywhere you look. We've taken a lot of time to improve the user interface visuals and provide better information across the game. O, super. We've made big updates to lighting No, and interfejs był jedną z tych rzeczy, na którą trochę kurwa narzekałem, ale tak trochę, no tak. Last Epocha się jednak kocha, więc można trochę ponarzekać. shadows, with new tech that will be immediately noticeable to all returning Last Epoch players and tremendously improves the overall visual quality of the game. Additionally, we've added scene variants, which introduces random weather, Whoa! season, and vegetation visuals throughout the echoes of the monolith. We're also bringing many new and updated enemies to the world of Eterra that you will find all throughout the game, including in many campaign zones that have had significant updates. You'll know Chłopie, w 5 sekund trailera jest pokazanych więcej różnych typów mobów niż jest w całym Diablo 4. No to się nigdy, stary, nie znudzi jebanie Blizzarda. Notice wolves, bears, saber-tooths, and more have been updated. And of course, for you Primalist Kurwa, players, jakie fajne your modele. companions are no exception. For combat, we've made many improvements in addition to animation updates, including improved damage numbers that react to the direction of impact, increased hit sounds in the audio mix, brought back screen shake settings, and increased the visual weight of some hit effects. This has combat feeling better than ever. Ale jestem We've ciekawy, added a jak to będzie significant wyglądało po amount of new update'cie. 2D and 3D visuals for character gear and items, including new item tooltips that truly showcase the Najlepsze jest to, że Last Epoch ma tą wizję artystyczną, którą ma mieć hack and slash, nie? Nie jest jakieś takie kolorowe, powydziwiane. outstanding loot in Eterra. Earlier this year, we released information Zajrzysz, widzi numerki, numerki ekstra, numerki. on our much anticipated item factions system, and we are excited to see players get to experience this for the very first time with this release. Will you choose to align with the Merchants Guild and gain Ej, o access to wiele the lepiej to bustling bazaar wygląda. To ma and an głębię economy of lepiej travelers and zbudowaną. trade, all collectively bargaining and hunting for the best items Eterra has to offer? Or will you join the Circle of Fortune, set your sights to the stars, and increase your chances of finding the ultimate weapons and armor through prophecy? Either way you choose to hunt for incredible items in Last Epoch, you won't have to worry about your friends losing out on the perfect upgrade that happens to drop for them while they're away. With the new resonance system, you will have a chance to gain resonance with your friends who you fight alongside. Using a resonance will allow you to gift items directly to your friends, but be sure to be picky as resonances are powerful resources. Our full release is also bringing a staggering amount Ty, of jakiś taki system dual self-founda? Kurwa, ty, nie czuję jeszcze jak to działa, ale brzmi dobrze. balance updates, new unique items, new item affixes, new item bases, and much, much more. If you'd like to learn everything that is coming in Last Epoch 1.0, please visit our patch notes on the forum using the link in the description down below. Once again, I want to sincerely thank all of you from the bottom of our hearts. We are a team formed from the ARPG community, and to be able to make it this far with Last Epoch and share this creation with you is a dream come true. We cannot wait for you to experience the full release and the awesome plans we have for the future. We'll see you in Eterra on February 21st. Essa. Ale się nie mogę doczekać. Dzisiaj będziemy grać, widzowie, nie? Ty, a to ma 100 000 wyświetleń w 3 godziny. Przecież to robi lepsze viewsy niż Diablo 4. Ty, ludzie są najarani fest na to, nie?